Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną kolektory słoneczne, rurowe kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Dzisiaj będzie drugi film z serii co lepsze, bo w ostatnim filmie niestety, ale magia kolektorów troszeczkę zbladła i wyszło, no, że tak powiem, na równo wyszły z panelami. Także dzisiaj będzie drugi film w warunkach, w takich warunkach będzie. Jest kiepsko. Ma być jakieś przebłyski słońca delikatne mają być. Dzisiaj mamy, no tamty test był kilka dni temu, tam po 2 czy 3 dni temu było. Dzisiaj 8 maja jest, także już to słońce jest wysoko. I zobaczymy dzisiaj, jaka będzie różnica pomiędzy rurowymi kolektorami słonecznymi a panelami. No i przy okazji na koniec będzie też, jaka tam produkcja wyjdzie z solar trackerów, tylko już mniej będzie tego kombinowania co ostatnio. I słuchajcie, tak, tutaj mamy, ja się cofnę trochę, żeby było lepiej to widać. Na tej samej powierzchni mamy kolektory i panele, czyli kolektory, jakbyś tak uparł, to zajmują miejsce 2 paneli, także 6 paneli by weszło pod kolektory i tutaj jest 6 paneli, czyli instalacja o mocy 2,4 kW. A kolektory, powiem wam, nie wiem jakiej są mocy, trzeba było tutaj coś poczytać. Po prostu jest 66 rur heat pipe i z tego będą brane dane. Dane dla paneli będą oczywiście ile produkcji było, a dla kolektorów muszę liczyć o ile wzrosła temperatura w zbiornikach, czyli liczone średnio jest 1000, inaczej może. Podniesienie o 1 stopień to jest 1000 litrowego zbiornika, to jest 1 kW energii. To jest jeszcze rano i człowiek się myli. A że ja mam zbiornik 300 litrowy i 500 litrowy, to będzie podnoszone 0,3 kW i o 0,5 kW. I później jeszcze trzeba doliczyć na koniec testu tak przynajmniej z kW. Przez to, że nie ma precyzji odczytu z tych zbiorników za dużej. No i ta bezwładność wody też robi swoje. Także zaraz przejdziemy do zbiorników. Pierwsze temperatury, że tak powiem, zobaczyć jakie są, żeby później było wiadomo. Pierwsze i ostatnie temperatury. No bo to przedłużam niepotrzebnie. Także lecimy do zbiorników. I tak wygląda schemat całego układu kolektorów wodopaneli. To jest schemat tam w drugim pomieszczeniu. Czyli mamy 3 kolektory, zbiornik 300 litrowy, który nagrzewany jest do 65 stopni średnio. Inaczej powiem, że jak na wylociu ze zbiornika jest 56 stopni, to tutaj glikol już nie wraca na kolektory, tylko zawór, 3-drogowy zawór przełączający przełącza na drugą wężownicę. W dzisiejszym teście ten zawór zostanie tylko ruszy, że tak powiem, ogólnie produkcja grzania, bo na razie się nic nie dzieje, bo jest zachmurzone. Zawór przestawię, albo nawet teraz przy Was przestawię, żeby dzisiaj cały dzień szły 2 zbiorniki razem, żeby dać jeszcze większą szansę, że tak powiem, kolektorom, dlatego że startujemy z kolektora 300 litrowego, startujemy z 41 stopni, a kolektor 500 litrowy, zbiornik tutaj się znajduje 500 litrowy, ma 16 stopni, tylko tak, w tym zbiorniku kapilara jest tutaj na środku zbiornika, to jest zbiornik leżący taki długi, on ma niby 30 cm, a jednak te temperatury troszeczkę tak się nierówno rozchodzą, trzeba by było mieszać jeszcze tą wodę. No i w tym zbiorniku też czujnik jest po środku zbiornika, także dlatego mówię, żeby tam doliczyć właśnie ten kilowatt energii na ten zład 800 litrowy, na przemieszanie i na zużycie, bo też tam coś w domu się zawsze tej wody puści, żeby było sprawiedliwiej, bo panele liczone są cały czas na bieżąco, ile wyszło, nie? Ja nie mam ciepłomierza, także troszeczkę trzeba to na plus dla kolektorów, ale zobaczymy, czy to coś pomoże, bo widzę, że niestety ja też się chyba dałem troszeczkę nabrać na magię kolektorów i teraz dopiero jak zaczynam takie większe testy robić, to widzę, że różnica nie jest taka super jak opowiadali. Nie zrezygnuję z kolektorów, ja dalej zostaję, tylko chcę Wam pokazać dla Waszego większego, że tak powiem, wyboru. Dobra. I tak, przestawimy sobie sterowniczek od razu.
No to tak, ja to tak przestawiam, że nic nie widzę. No, o, mamy. Z sterownikiem zrobię taki myk, że przestawię go w inny tryb. O, teraz zawód trzydrogowy, który tu się znajduje, jest cały czas otwarty i układ będzie działał cały czas. Glikol będzie płynął przez ten zbiornik i przez ten zbiornik. No i tyle. Na start temperatury mamy już połapane. Co tam się dzieje na instalacji? Przy okazji coś tam wstało. Na razie idzie 230 W produkcji na dzisiaj 0,2 kW, a kolektory jeszcze nie ruszyły. Panele już do 0,2 kW wyprodukowały, kolektory nie ruszyły. A, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, słuchajcie. Instalacja jest skierowana na południowy wschód, dlatego że ja tutaj mam najlepsze warunki. No tutaj w miarę tyle miejsca i instalacja zrobiona pod okres przejściowy zimowy, czyli południowy wschód i kąt 55 stopni. Dobra, test czas zacząć. No, odwiozłem dzieciaki do szkoły i myślę, poczekam sobie, aż ruszy pompa obiegowa. Tutaj na dole, jak się pojawia taka jedyneczka, to znaczy, że pompa obiegowa ruszyła. I teraz tak, o co chodzi? O to chodzi, że tutaj pompa obiegowa dopiero ruszyła i na pewno jak przemiesza ten układ, to coś czuję, że się wyłączy, bo dostanie zimnej wody tutaj z tego zbiornika. A z panelisiów jakieś słonko wyszło. A z panelisiów już mamy 0,7 kWh, kolektory dopiero ruszyły. No to raczej nic dziwnego, bo kolektory jednak muszą nagrzać ten glikol. Niby później ma to oddawać dłużej. Także taki start. Przy okazji też jest, teraz już jest 10 stopni. Rano było 8 stopni. No i co? Lecimy z testem dalej. No i jeszcze Wam pokażę, jak to się fajnie wszystko miesza. Tak przy okazji jeszcze, tak mówiłem, było 41,6, 41,1. Startujemy z zbiornika 300-litrowego z 41 stopni. Ale patrzcie tutaj teraz. Ze zbiornika 300-litrowego z wężownicy wychodzi 29 stopni. Już się ta temperatura ustabilizowała. Wpada do tego 500-litrowego. Z 500-litrowego wychodzi już na kolektory 15 stopni. I na pierwszym kolektorze też to spada, bo pierwszy jeszcze podnosi do 31 stopni, drugi podnosi do 40, a trzeci podnosi do, musi się przełączyć, 47. Tu jak się pojawi, to jest chyba 2 stopnie, 40, tu mamy 41, czyli 43, jak się pojawi 1, to pompa obiegowa powinna się, słuchajcie, wyłączyć. I tak jak mówiłem, lecimy w całym obiegu. Czyli z kolektorów do tego zbiornika 300-litrowego, później z niego, co mówiłem, wychodzi temperatura do tej wężownicy, później z wężownicy wychodzi jeszcze niższa temperatura i idzie do kolektorów. Także start tego będzie dosyć przerywany, bo większy jest ład wody. Normalnie jak to chodzi, to tylko sobie w tym zbiorniku krąży i już by to się kręciło i byśmy podnosili do 60. A tak lecę całym zładem. Niby, no, mam wykorzystać, teraz wykorzystam bardziej kolektory, bo będą pracowały w niższej temperaturze. Także staram się jak mogę, żeby uratować honor kolektorów. Na ile mi się uda, nie wiem. A tu na razie siada. No już jest 30 na pierwszym, 29,9. Zobaczymy, jaka tam na zewnątrz w ogóle pogoda teraz. Coś na słonko chwilę wyszło. No szału nie ma niestety. Coś wyszło, za chwilę zaszło. Takie będzie dzisiaj pomieszanie z poplątaniem. I bardzo dobrze. Tak ma być właśnie, żeby było jak najbardziej realny test. Także ja będzie koło południa się odezwę. No i dochodzi 12. Także zobaczymy, jak tutaj się temperatury układają na kolektorach, jak to działa, jak pierwszy, drugi, trzeci, o ile podnosi. Ale jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem. Tutaj z tyłu za mną stacja pogodowa, która mierzy temperaturę, kierunek wiatru i całą resztę. I słuchajcie, wieje stamtąd, tam, czyli wieje na południe. Nie od południa, tylko na południe wieje.
I te instalacje dzisiaj lecą, piątka leci ponad 100%, ta nie leci ponad 100%, bo akurat nie ma takiego tunelu. A ta instalacja działa na jakieś 90% mocy, przez to, że wiatr wpada zza budynku i ona tutaj się kisi w tym ciepełku, a ta widzę, że też za bardzo nie ma tutaj chłodzenia, bo budynek, a tamta instalacja tam jest za budynkiem, już pustka, tam jest przerwa i tam musi wiać. Dlatego tamta instalacja ma najlepszy uzysk, bo jest dobrze chłodzona. Ale nie o kolektorach, tylko o kolektorach, co ja gadam. I idziemy zobaczyć, pokażę wam, jak to mniej więcej się te temperatury rozkładają. Wreszcie trochę tego słonka wyszło więcej. Także dobra, zobaczymy tu jaka produkcja i w ogóle szmery bajery. Także tak, słuchajcie, światełko pyk. Zacznijmy od tego, że ze zbiornika 500 litrowego, czyli do kolektorów, leci glikol o temperaturze no już 29 stopni. Tu się nie czepiajmy o pół stopnia, bo to za długo by trwało. I tak, te 29 stopni jest podnoszone do 49, czyli już o 20 stopni jest podnoszone na pierwszym kolektorze, bo to jest na wyjściu z kolektora. Każdy z tych czujników jest na wyjściu z kolektora pierwszego, na wyjściu z drugiego, na wyjściu z trzeciego. On tam jest włożony w taką specjalną dziurkę, że tak powiem. I tak, i pierwszy podnosi nam z tych, jak tam było, 29 do 49, drugi podnosi do 59, a trzeci podnosi do 69 było? Tak, no do 69. Także pierwszy najlepiej podnosi przez to, że chłodniejsze wpada i może, jak to mówię, że zimne. Im niższa temperatura, tym lepiej ją podnieść, prawda? Tutaj już wyżej nam się podnosi, ale widać, że tutaj po 10, także równo to działa, wszystkie rury działają. I tak, i teraz te praktycznie 69 stopni wpada nam tutaj do tego zbiornika 300 litrowego, przelatuje sobie tutaj przez wężownicę i w zbiorniku, ze zbiornika wychodzi 44,5, czyli już część tej temperatury z 69 to mamy ile tam, 69 było? Ja już się zgubiłem, tak, 69, 59, 49, ponad 20 stopni zostaje w 300 litrowym zbiorniku, a reszta energii wchodzi w 500 litrowy i wychodzi, tak widzicie, te 29 stopni i z powrotem krąg się zamyka. Także o ile? Jakieś około 40 stopni, niecałe 40 stopni jest podnoszona temperatura glikolu i z powrotem, no i po drodze no liczmy na pewno, bo słuchajcie, ten czujnik tutaj jest na wyjściu z kolektora i tutaj na pewno jeszcze rurociągi to, tak liczę, z 5 stopni na pewno gdzieś pogubią. U mnie rury, tutaj idzie rura, to jest peksowa rura, ona jest zaizowana, jest w pomieszczeniu. Tutaj sobie leci jedyny punkt, w którym jest odizolowana, to jest tutaj na odpowietrznik. Nowy rurociąg już wisi z rurą karbowaną i z kauczukiem, ale ona tutaj jest w podwójnej izolacji, później idzie tam w wełnie mineralnej i tam nam wychodzi po prostu na słoneczko. Także dużych strat nie powinno być. A wszyscy, co mają kolektory, mają rury i też mają na nich straty. No, tego nie uniknie. I tak, dalej lecimy. Słuchajcie. Dzisiaj tak, 2.4 instalacja, która ma być pod te kolektory. Znaczy no, która jest obok, nie wiem, też jakoś dziwnie gadam. No przecież no, ta instalacja, prawda? Już jest uzysk 7 kWh. A przy okazji jeszcze wam pokażę. Właśnie, o, tutaj jeszcze wrócimy za chwilę. Solar trackery. Solar trackery już zrobiły 30 kWh. I tutaj wam właśnie pokażę, jak zobaczę. O, zobaczcie sobie tutaj, jak idzie ładnie. 8,85 kW instalacja. Idzie 8,9, bo jeden idzie lepiej, drugi idzie gorzej. Solar tracker, dlatego to tak średnia wychodzi. Zaraz podejdziemy jeszcze do falownika. A tutaj maksymalnie było w piku. Tam jest ciągła, tu było w piku. I tutaj też było w piku. Mamy około 2,44, czyli też ponad 100%. No teraz w tym momencie też ponad 100% sobie leciało. No teraz też jakieś 95, nie no prawie 100% leci, zobaczcie. Jest 2,4 kW instalacja, 2,36 leci. Ale jeszcze podejdziemy na falownik. Jak jest właśnie różnica. Wam pokażę. O, będzie widać. O, 8,85, czyli idzie no, niby nominał. Ale zobaczcie, tutaj mamy PV1 i tu jest
3700 watów, a tu jest 385 kW instalacja, a to jest PV2 i właśnie to jest ta druga 5 kW i zobaczcie, idzie 5,3 kW. Ona ma lepsze chłodzenie i lepiej to się zachowuje. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem dalej. O, nawet już 9 wyskoczył. Także no, dzieje się. O, widzicie, 5,34. No może nawet przedtem był 9 kW idzie. Z tego, no niestety 8 trzeba do sieci oddawać, bo nie ma gdzie tego magazynować. No i kolektorów na dzisiaj tyle, a fotowoltaiki jeszcze nie. Mimo tego, że już słońce, cały czas obserwacja cienia, widzicie? Czyli słońce już jest poza panelami i w tył bifacjali jeszcze nie świeci, ale świeci tutaj, rozjaśnia nam troszeczkę tył tej całej instalacji. I tutaj górą coś tam się jeszcze mniej więcej snuje. Zobaczmy, jak teraz produkcja. No i już jakie temperatury udało się osiągnąć na zbiornikach. A produkcję teraz taką, że tak powiem, mocną 800 watów tu jest tylko w tych dwóch panelach, ale jednak teraz te idą w magazyn. Zobaczmy, jak jeszcze z tych paneli leci. I tak, pierwsze co to temperaturę zbiorników. Lecimy. O, tutaj się już nic nie podzieje. I tak, 300 litrowy nagrzało do 54,4 do 55. Będę zawyżał. Mówię od razu do 55 i 500 litrowy do 39. Zawyżam przez to, żeby troszeczkę poprawić niedoskonałości mojego układu, bo nie jest nabity ciśnieniowo. Mimo tego, że, no zaraz wam pokażę, tylko nie ma na to po prostu czasu. Mimo że tego, że mam wszystko, żeby zrobić to ciśnieniowo. Na przykład tutaj zbiornik do układów solarnych leży, buforowy. Nie buforowy, tylko jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem. Przeponowy. O, właśnie, przeponowy zbiornik leży. Tutaj leży cała grupa pompowa. I to dwudrogowa grupa pompowa sobie leży. A tu jeszcze dużo innego towatajstwa. Taka bardzo fajna grupa pompowa leży. Tam gdzieś na górze sterownik TH też leży do kolektorów. Także wszystko leży, tylko to podpinać, ale na razie mój stary układ działa. Na tych pompeczkach, na tych, to no mówię, jak coś działa, to nie przerabiam, nie? I tak, tam temperaturę mamy, a tutaj mamy na dzisiaj już, słuchajcie, o, fajnie widać jaka ta pogoda była, nie? Taka poszarpana, ale jednak poświeciło. Myślałem, że będzie gorzej. Temperatury jakie mamy teraz? Jest 18, czyli średnią temperaturę 15 stopni za cały dzień. I produkcja już jest 12,1 kWh. Przy okazji tutaj jeszcze, no też będzie w podsumowaniu te dwa panele co lecą. Dwa panele, które są 800 watowe. Teraz leci z nich 570 watów. Już te dwa panele wygenerowały 2,1 kWh. Także też wspomaganie, dzień w dzień, po dwie i nabije. Ale kolektory nie działają. A instalacja 2.4 jeszcze 300 watów generuje. 300 watów to jest około 15% mocy instalacji, czyli to słoneczko, które wpada od spodu, też coś tam energii daje. Także trzeba poczekać, aż dobije, no aż się z fotowoltaiki produkcja skończy. Oczywiście liczono na falowniku, bo falownik jest do 2,4 kW, a MPPT jest do tych 800 watowych i to idzie w baterię. Ładowarka tylko ładuje, a falownik ładuje, rozładowuje i zarządza. Tak to wygląda, także czekam do końca i liczymy. Ile? Jakby to ująć, czemu tak mało z tych kolektorów tej energii? No i też z paneli się skończyło, także czas to wszystko, słuchajcie, podsumować. Idzie jeszcze tam 80 watów, ale to już takie, z tego więcej nikt nie ugryzie, że tak powiem. Także mamy, słuchajcie, 12,8 kWh uzyskane z instalacji 2,4 kW, także biorę to, podsumowuję razem z tymi 800 watowymi, z trackerami jeszcze tak dorzucę i
No i zobaczymy, czy było lepiej, czy niestety kolektory już no niestety bronię ich jak tylko mogę, bo to mój pierwszy projekt i zacząłem od kolektorów, ale trzeba będzie przyznać rację panelom, że już kolektory jednak mogą im dorównać, ale na pewno ich nie przegonią. Podliczone. I słuchajcie, tak, tu macie tutaj ostatni test, który był 5. Dzisiaj jest 8. I zobaczcie, zbiornik 300-litrowy podniesiony z 41 do 55, to jest o 14 stopni, daje nam 4,2 kW energii. Ja mówię, zaokrąglałem już tutaj, żeby nie dodawać tu kW, to zaokrąglałem po prostu na korzyść tej temperatury w tych zbiornikach. I 500 litrowy od 16 do 39, to jest o 23 stopnie, daje nam 11,5 kW energii, czyli razem uzyskaliśmy 15,7 kW energii zamkniętej w wodzie. Instalacja 2,4 kW zrobiła 12,8 kWh. Przy okazji 800W paneli się zrobiły 3,4 kW, 3,4 kWh. Te panele są na południowy zachód. No i solar trackery dzisiaj 76 kWh, bo rano było trochę słabiej. No i co? Niby kolektory zrobiły więcej. Tylko niestety to jest więcej tylko i wyłącznie dlatego, że zbiorniki szły razem, bo w pierwszym teście, tak jak mówiłem, 300-litrowy zbiornik musi na wyjściu mieć 56 stopni, żeby dopiero robić zrzut na 500-litrowy. Po to jest zrobione, żebym miał ponad 60 stopni na zbiorniku jak najczęściej, żeby mi się żadna legionella i inna franca tam nie rozwinęła. To jest właśnie taki temat, no, zabezpieczenia też właśnie tego układu przed wszelkimi choróbskami, bo jednak jest tam 950 litrów wody i to jest też ważne. I tutaj zład też szedł od wyższej temperatury. No bo tak mówię, tutaj tylko i wyłącznie ten wynik jest wyższy przez to, że złady szły razem, 300 i 500 litrowy szły razem, no i 500 litrowy startował z 16, nie tak tutaj z 46 stopni, przez to tylko jest ta wyższa temperatura. I tutaj żebym jak czarował, nic nie wymyślę, wszystko jest jak na dłoni. Nawet biorąc pod uwagę, że tam ułomność mojego układu to tam 1 kW więcej tej energii, ale to dalej jak liczą, no mówię, że panel ma te 23% sprawności, a kolektory, nie wiem, 80 czy ile, już tam nie pamiętam, to tu powinno być trzykrotność tego wszystkiego, a nie, że idzie to niestety na równo. No i niestety teraz już muszę przyznać już tak do końca, że jednak panele ogarniają temat lepiej i są prostsze w montażu i w ogarnięciu tego wszystkiego. Mimo tego ja z kolektorów nie zrezygnuję, bo dla mnie to jest bardzo prosty układ. Ja hydraulikę bardzo lubię, także układ hydrauliczny, jedna pompka obiegowa, magazyn energii, który nigdy nie straci na swojej sprawności i jakby były płaskie, to by były wieczne. Przy rurowych tam będą filmy, będziemy robić serwis, sprawdzać za jakieś 2 lata albo 3 lata rury powyciągam, czy pasta jest. Wyciągnąć rury i włożyć, to powiem wam, to jedno popołudnie i na ileś tam lat dalej święty spokój. No ale niestety, no, troszkę jestem rozczarowany, powiem wam. No jestem rozczarowany, spodziewałem się lepszego wyniku. Trudno. Co mam więcej powiedzieć, no. Jest jak jest, widzicie na kartce. Każdy sobie musi to pod siebie. Ja mówię zawsze, kwestia zakupu podzespołów, prawda? Jeśli uda się kupić tanio panele, jakiś sterownik, cokolwiek do grzania wody, to czego nie. Jeśli uda się tanio panele kupić albo jakieś używane z grupą pompową, to też czego nie. Tylko no jak wiecie, no tutaj trzeba jeszcze odpowietrzyć glikol. Wszyscy idą jednak w tą fotowoltaikę, a ci co chcą, to zostają przy kolektorach. Tak to wygląda, także mi się wydaje, że jeszcze zrobię pewnie parę testów, ale tak w warunkach bardziej zimowych. Tylko w zimie jak przyświeci w te bifacjale moje, no to one zapieprzają wtedy na 120% i dalej pogonią po prostu te kolektory, także dajcie znać w komentarzu, czy jest sens zrobić kolejne testy w innych porach roku.
No może tak, bo teraz maj, czerwiec, lipiec to już wszystko ciepło, to bardziej właśnie w zimowych porach roku, kiedy to słońce jest niżej. Dla mojej instalacji to jest dobrze, bo ona ma kąt 55 stopni i jest właśnie zrobiona pod okres przejściowy i zimowy. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Nic więcej tu nie naczaruję, takie są fakty. Piszcie w komentarzach, dobrze, źle, jak tam chcecie. Lecimy z koksem dalej. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Kolejne testy trwają w innych tematach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.